Halo, halo, siemaneczko, z tej strony Habi, a w dzisiejszym materiale, moi drodzy, tutaj wam najlepsze kombo skinów, moi drodzy, od słonie Spidermana. Ostatnio była, moi drodzy, prezentacja najnowszej części, już lata trwające serii filmów Spider-Man i z tej okazji, moi drodzy, robimy najlepsze kombo Spidermana dla takich zawodników jak wy, którzy też, pewnie jak i ja, lubicie Spidermana, więc kochani, zapraszam do odcinka i lecimy. Moi kochani, moi drodzy, mój ekwipunek aktualnie prezentuje się w taki sposób i tutaj za dużo oczywiście skinów, jakichś tam, kochani, za bardzo to nie ma, ale są, które są i z nich oczywiście też skorzystamy. Ale teraz przejdźmy do pierwszej broni, jaką oczywiście będzie G22, czyli tak zwany Glock. Lecimy. Słuchajcie, kochani, jeśli chodzi o Glocka, tutaj miałem lekką zwiechę i konsternację od właśnie, jeśli chodzi o wybranie najlepszego Glocka w takiej, można powiedzieć, pozycji Spidermana. Ostatnio dołączył do gry tak naprawdę bardzo fajny tutaj G22, oczywiście Impuls, ale on aż tak bardzo do Spidermana nie pasuje. No zresztą, znaczy pasuje faktem, ale nie aż tak jak ten Glock, moi drodzy, który teraz zobaczycie. Postanowiłem, że będzie to G22 Inferno. Prezentuje się, kochani, w taki sposób i, moi drodzy, w taki sposób oczywiście wygląda w ręce. Ten kolor czerwony jest trochę za ciemny, ale gdy go używamy na Sandstone przykładowo, no to oczywiście ten, jakby można powiedzieć, Glock bardzo fajnie wygląda i, moi drodzy, uważam, że najlepiej pasuje tą kolorystyką czarnego i czerwonego, no bo oczywiście był Spider-Man czerwony i oczywiście czarny, więc jakby uważam, że i do jednego i do drugiego, kochani, pasuje bardzo dobrze. A jeśli chodzi na przykład o, moi drodzy, kolejną broń, kolejny pistolet zresztą tak naprawdę, no to będzie oczywiście w tym momencie P350. Za chwileczkę przejdziemy sobie do USPA, rzecz jasna, ale P350. I tutaj pewnie się zastanawiacie, Habi, co ty masz w głowie nam tutaj do przedstawienia? Nawet kod Habi do mnie pisze, pozdrawiam serdecznie, widza, który używa kodu Habi, bo jak wiecie, moi drodzy, kod Habi to jest najlepszy kod w sklepie Stalowa, szczególnie polski kod, tak? Jak wiecie, moi drodzy, polski biznes i, moi drodzy, wszystko co polskie się, kochani, wspiera, tak? Więc tutaj prosta sprawa, że musicie mieć go wpisanego. Słuchajcie, moi drodzy, co do petki wybrałem, kochani, petkę Ember Bird. Bardzo taka ciekawa petka, wygląda naprawdę dobrze i nawet w ręce, kochani, wygląda bardzo ciekawie, no bo jak pewnie widzicie, no to wygląda naprawdę spoko i, moi drodzy, bardzo mocno czuć taki vibe Spidermana. Wait! Who are you? You know who I am? I do? I'm Batman. Superancka petka. Do tego naszego combo, moi drodzy, idealnie będzie pasować. I w tym materiale, moi drodzy, nie tylko jakby zobaczycie Glocka, petkę, a także kałacha, zobaczycie AWP, a przede wszystkim kosę i rękawiczki. Ale to, kochani, na sam koniec, gdy przejdziemy przez każdą totalnie broń. Lecimy dalej. A ty, mój drogi, moja droga, wpisuj kod twórcy Habi w Stanowa i wspieraj. Proszę, pamiętaj o tym, że kod wygasa po 6-7 dniach, więc co, chłopie, 6 i 7 dni meldujesz się u mnie z napisem Habi. Oczywiście wpisałem kod twórcy, wspieram polską społeczność, a my lecimy dalej do materiału. A teraz, kochani, USP, czyli coś, co tak naprawdę ma w swoim ekwipunku każdy, zarówno ja, jak i ty i pewnie ktoś inny, jeszcze ktoś inny i tak dalej, i tak dalej. Ale słuchajcie, USP po stronie CT będzie wyglądać następująco. Skinek będzie, kochani, całkiem drogi, bo to, moi drodzy, nie będzie łatwy i tani, moi drodzy, odcinek, zdecydowanie, kochani. Więc tutaj wybieram ja osobiście USP 2 Years Red, kochani, czyli, moi drodzy, skin, który kosztuje 4 koła, więc pozdrawiam. 4 koła, ale wydaje mi się, że najbardziej oddaje, szczególnie, że tutaj pisze You are the best. When is the update, moi drodzy? Kiedy będzie ten update? Kiedy ten 12 sezon, moi kochani? Więc naprawdę bardzo ciekawy, to jeszcze napisane, że standoff u Axel Bolt standoff 0.10.11 2017 rocznik, moi drodzy, ten skin ma, więc naprawdę bardzo fajny. No i, moi drodzy, pasuje tak naprawdę najlepiej. Myślałem jeszcze oczywiście o innym, ale moje serce, moi drodzy, postanowiło, że postawi na USP właśnie 2 Years Red. Lecimy, kochani, dalej, to będzie teraz, z tego co widziałem, to będzie, kochani, Deagle. Albo w sumie nawet nie Deagle, przejdziemy sobie do beretów, cyk. Berety, kochani, czyli pistolety, które ostatnio naprawdę zyskały bardzo mocno na fali, jeśli chodzi o granie nimi i o grywalność tymi pistoletami, to naprawdę jakby zyskały bardzo mocno. I ja postanowiłem, kochani, że postawię na oczywiście Blazing Maw. Wyglądają może naprawdę dobrze, mają też taki zalążek szarego, trochę czarnego, więc nawet tutaj mają takiego, wiecie, takie, można powiedzieć, jakieś takie, no wiecie, po prostu jak ten Spider-Man tak robi, tak tak, kurczę, ja tego nie zrobię, a pewnie ktoś montaż zapewnił montażu, to tak, kurka ona. No.
no to wiecie, jakby takie rzeczy sobie robi i tutaj naprawdę ta pajęczyna prawie, że wygląda. Mamy fioletowy, znaczy nie fioletowy, tylko mamy żółty i, moi drodzy, taki odcień bardziej podczerwony, więc to myślę, wydaje, że najbardziej pasuje z wszystkich beretów, jeśli chcemy, moi drodzy, mieć super combo, jakby taki Spider-Man, nie? No to uważam, że jakby najbardziej oddaje i pasuje. A przejdziemy sobie, kochani, dalej Digla, no bo w Diglu tak naprawdę to będzie bardzo proste, bo z tego tutaj mamy i z tego tutaj widzimy, moi drodzy, żeby ten skin nie był jakoś taki, wiecie, zbyt smutny i taki naprawdę Spider-Manowy, no to oczywiście będzie Desert Eagle Red Dragon. Najbardziej pasuje do tego wszystkiego, jest taki najbardziej czerwony, najbardziej oddaje i jakby, no, ten klimat takiego Spider-Mana najbardziej tutaj jest widoczny, tak? Jest najbardziej widoczny, więc jakby to jest spoko. A z drugiej strony, kochani, jeśli chodzi o TK9, o stronę Tero, to postanowiłem, że najlepszym wyborem będzie taki TEK9 Reaktor. Ogólnie górna część bardzo mocno fajnie wygląda, tak kolorystycznie czerwono, jest ten kolor czerwony taki czysty, nie ma żadnych znaczków, jakiś tam, wiecie, no czegokolwiek, moi drodzy, nie ma, po prostu to dobrze wygląda, jeśli chodzi o TK i naprawdę jakby w łapie siedzi fajnie, a do rękawiczek, które, kochani, wam pokażę pod koniec tego materiału i do kosy, wszystko tak będzie, kochani, pasować jak w najlepszej włoskiej restauracji. Więc, kochani, no naprawdę fajnie, fajnie. A z drugiej strony, co do 5-7, to tak ciężko trochę mi wybrać, bo pomiędzy naprawdę dobrym, eleganckim skinem, jakim jest na przykład 5-7 Venom, to tutaj, moi drodzy, z drugiej strony pojawia się inny ciekawy aspekt, a mianowicie, oczywiście, jest z drugiej strony dosyć tani, ale fajny Tactical, który też ma oczywiście odsłonę czerwonego, ma szary, nie ma właśnie tego zielonego, więc jakby to takie, wiecie, jest biały, jest też gdzieś tam oczywiście szary na dole, czarny, moi drodzy, od spodu, taki ciemniejszy tutaj nawet i można powiedzieć, i taki, no powiem tak, dla... Zrobimy dwie opcje, moi drodzy. Tańsza opcja to oczywiście Tactical, taka droższa, jeśli możesz sobie na to, widzu, pozwolić, to oczywiście będzie Venom, bo jakby no wygląda naprawdę dobrze i nawet takiego przypomina, jak tego można powiedzieć, Spidermana, tylko że takiego czarnego po transformacji, więc jakby uważam, że to jest naprawdę spoko. Hej, kolego, szukasz skarów tam, gdzie ich nie ma? Wbijaj do konkursu po prawdziwe nagrody. Klikaj w mój Discord w opisie i moją stronę, a z kodem HabiLife plus 20%. A przy doładowaniu bierzesz udział w konkursie na 10 kos o łącznej wartości 18 000 golda. Ale drogi, dobra. Moi drodzy, słuchajcie, lecimy teraz z Makiem 10 i tak patrzę na te Maki 10 i po prostu nie dowierzam, nie? Po prostu nie dowierzam, bo jedyny czerwony Mac 10 jaki jest, stary, to jest Nameless. To jest, stary, Mac 10 Nameless, stary, za ile? Za 65 000 golda. Ile? Więc przeliczając na złotówki, pewnie montażysta tutaj wrzuci mniej więcej złotówki, ile to wychodzi, około, no to za tyle możesz sobie sprezentować superanckiego, eventowego skina. Oczywiście, jako można powiedzieć, że taki ekwipunek Spidermana. Jeśli ktoś kupi tego skina po tym odcinku i jakby z mojego polecenia, można powiedzieć, z kodem Habi, oczywiście, z kodem Habi, Stanu 2, to dajcie mi znać i napiszcie u mnie na Discordzie. Discorda macie w opisie. Hey fellas, look what I found in my pocket. Look, what I call them fun coupons. See that? Moi drodzy, więc tego Maca 10 wrzucamy oczywiście do naszego zestawienia. Lecimy, kochani, dalej. To oczywiście będzie UMP 45. I tutaj, kochani, ten UMP, z tego co tutaj tak patrzę, no to najlepszy chyba będzie oczywiście taki, no, Winged mi się wydaje. No, Winged, no taki najbardziej tak, no po prostu mają takie proste kolory, jeśli chodzi o takiego Spidermana. No bo ten, moi drodzy, no tutaj nic ja ze Spidermanem, tak szczerze powiedziawszy, no może coś tam ma, no to takie oko czy coś, ale tutaj ta cała reszta tak jakby totalnie nie pasuje, więc uważam, że ten Winged będzie po prostu pasować, moi drodzy, najlepiej w Satraku albo bez Satraka, to jest tak naprawdę obojętne. Ja zawsze, kochani, lubię mieć skiny w Satraku, więc jakby ja zawsze staram się kupować oczywiście skiny w Satraku. Lecimy, kochani, dalej. To będzie oczywiście MP5, czyli oczywiście brońka naprawdę ciekawa i MP5, kochani, no to tutaj z tego co widać najbardziej oczywiście będzie pasować tutaj reaktor, moi drodzy. Ten reaktor kosztuje 3000 prawie, czyli około chyba 120 zł albo 200 zł, nie wiem, to całkiem spora różnica, ale to zależy na jakiej platformie. No a tutaj ten MP reaktor, moi drodzy, 200 golda, kochani, kosztuje i wygląda, tak można powiedzieć, że najlepiej, jeśli chodzi o to, no bo te wszystkie inne skiny na MP, oczywiście tutaj MP5, no tak nie dojeżdżają, bym powiedział, że kolorystycznie troszkę, więc jakby ten reaktor jak najbardziej, kochani, dla was. Lecimy dalej i to będzie, moi drodzy, w tym momencie MP7, więc z MP7 też będzie ciekawa historia, moi drodzy, bo za bardzo tych MP7 jakoś tutaj za bardzo to nie ma, oprócz oczywiście jednego skina, który kosztuje, kochani, 3000 golda.
podoba. I no, You Are The Best to oczywiście też jest kolekcja 2 Years Red. Z tej kolekcji będziemy również korzystać trochę później w materiale. No i oczywiście zobaczycie, jak to mniej więcej wygląda. No właśnie ten skinek wygląda w taki sposób, naprawdę ładnie się prezentuje w dłoni i taki, no ma dobry kolor, moi drodzy, ma dobry kolor, jeśli chodzi oczywiście o zestawienie pod taki, można powiedzieć, że nasz eventowy ekwipunek. Jeśli chodzi o Akimbo Uzi, to nie będzie dosyć trudne, bo w Akimbo Uzi mamy o tyle całkiem dobre zestawienie tych skinów, a z drugiej strony trochę nawet i dużo, bo na przykład taki skinek wygląda spoko i mi się wydaje, żeby naprawdę pasował mocno, moi drodzy, więc jeśli chcecie, to możecie go wybrać. Fire Horse z mojego polecenia oczywiście jest, albo zdecydowanie tańsza opcja, trochę bardziej kolorowa, rzecz jasna, ale oczywiście to będzie Overdrive Red, moi drodzy, czyli odsłona, można powiedzieć, że M4A1 Overdrive, tylko że w formie red. I to też jakby spoko wygląda, uważam, że naprawdę to jest ładnie prezentująca się brońka, a w P90 no to już, kochani, tutaj nie będzie za bardzo podjazdu. Podjazdu, moi drodzy, do czego? Podjazdu oczywiście do tutaj P90 Samuraj. Choć ten samuraj taki bardziej ciemny niż czerwony, no to ja uważam, kochani, że z tego całego tutaj zestawienia, no to można by było jeszcze takiego wziąć, no ale tak w sumie to dobrze pasuje ten początek. Więc, moi drodzy, biedniejsza wersja to oczywiście będzie Fishur, można powiedzieć, a taka droższa opcja, no to myślę, kochani, że albo Goal, tutaj oczywiście ta opcja, Goal, no bo ta bardzo dobrze wygląda, albo właśnie ten Fisher, bo ten samuraj taki, można powiedzieć, że dosyć trochę odbiegający od tego, co my byśmy chcieli, kochani, oczywiście tutaj zgarnąć. Lecimy dalej, mamy oczywiście Fynfala. Fynfal, kochani, jest o tyle ciekawą bronią, że część graczy go kocha, część go, kochani, nienawidzi. Jeśli go nienawidzicie albo kochacie, napiszcie po prostu w komentarzu, czy po prostu nim gracie. Jeśli, kochani, nim nie gracie, to jakby nie kupujcie, jeśli gracie, no to jak najbardziej, moi drodzy, polecam. I to jest o tyle ciekawa opcja, że jakby tutaj, no jedynym takim ciekawym skinem oczywiście jest Tactical, który kosztuje naprawdę mało, bo to jest, kochani, 30 golda. 30 golda, moi drodzy, nawet, słuchajcie, powiem wam tak, na jednym streamie Habiego można zgarnąć 360 na Twitchu, więc jakby z promokodu, więc uważam, że to jest naprawdę dobra opcja, moi drodzy, moglibyście sobie kupić takich 12. Szybka matematyka, moi drodzy, więc akurat to jest spoko. Lecimy dalej, kochani, z tym. I jesteśmy, moi drodzy, w sekcji Famasów. To już są oczywiście karabiny, te sprawy i będziemy, kochani, szukać naprawdę dobrego skina. I naprawdę dobry skin, moi drodzy, no nie wygląda dobrze, no bo z tego, co widzimy, nie ma zbyt tutaj dużo ciekawych skinów, jeśli chodzi o taki asortyment typowo gdzieś tam oczywiście Spider-Manowy, a jedyny, który zostaje, to wydaje mi się, że jest Famas Hull. Famas Hull, no bo ma tutaj takie fajne czerwone odcienie, jest czarny, więc nawiązuje do oczywiście tego, jakże i czerwonego Spidermana, i tego ciemniejszego Spidermana, więc akurat to jest mega fajne i to najbardziej uważam, że pasuje w tym całym zestawieniu. Lecimy dalej, to już trochę będą, moi drodzy, się zaczynać schody, ale oczywiście nie dla nas, bo u nas, moi drodzy, jest zawsze, kochani, dobrze, moi drodzy, tak dobrze, moi drodzy, że biorę tutaj oczywiście Jokera za mniej niż 1 golda, no bo wygląda najlepiej, ma oczywiście odcienie czerwonego i tak dalej, ma inne rzeczy i tak dalej, więc ten oczywiście został wybrany, lecimy oczywiście z następnym. Moi drodzy, jeśli chodzi o M4, tutaj ciężkiego wyboru tak naprawdę nie będzie, ze względu na to, że jest naprawdę całkiem spory asortyment, ale z drugiej strony niezbyt, moi drodzy, jest łatwo cokolwiek, moi drodzy, dobrego tutaj zgarnąć. Mamy na przykład NK, jakąś MK, te sprawy są droższe, tańsze, moi drodzy, ciemniejsze, jaśniejsze, no i ja, moi drodzy, osobiście postawiłem na samuraj. Najbardziej, moi drodzy, tutaj dominującym kolorem to czarny i oczywiście czerwony, co wskazuje na bitwę pomiędzy oczywiście czerwonym Spider-Manem, jak i oczywiście tym czarnym, więc to najlepiej pasuje. Jeszcze tutaj taki fajny napis jest samuraj, taki można powiedzieć, taka, no, jakby, no, wiecie, jakby piorun, nie? Piorun, że jest naprawdę szybko, że jest elegancko i dynamicznie. Lecimy dalej, kochani, i weźmiemy, kochani, pod lupę oczywiście naszego skina i ja tutaj w tym zestawieniu naprawdę bardzo mocno propsuję oczywiście Palladyna. On kosztuje 28 000 golda, ale wygląda naprawdę dobrze. Jeśli bym ja coś chciał wybierać, no to może Paladyna bez Satraka za 1800 golda. Jeśli chcecie naprawdę dobre ekwipunek, taki wiecie, typowo, moi drodzy, Spider-Manowy, no to naprawdę, kochani, jakby to mocno polecam i propsuję, więc tutaj na pewno poleci wybór na M4A1 Paladyn. Była M4A1, czas na oczywiście Kałacha, czyli tak zwanego AKR w standoffie.
i tutaj, moi drodzy, jest naprawdę ciekawy wariant i ciekawy wybór. Mamy na przykład Scylla, którego ja też oczywiście miałem, ale on jest bardziej, można powiedzieć, taki pomarańczowy. Z drugiej strony mamy też tak Kinga za 1600 w StatTracku, jeden czerwonego, ale pobazgrany, ale gdzieś tam na samym końcu dna tego całego mamy cudownego Two Yearsa, o którym mówiłem, że będziemy jeszcze do tego wracać. Moi kochani, a będziemy wracać i oczywiście będziemy to ogarniać z, można powiedzieć, tą kolekcją, bo ona najbardziej i najlepiej pasuje tak naprawdę, jeśli chodzi o cały egzemplarz właśnie i całą kolekcję. Two Years, moi drodzy, właśnie z tej kolekcji dwuletniej. No w ogóle to za dużo często mówiłem, moi drodzy, w sumie tak patec, drodzy Państwo, albo proszę Państwa. No, nie powinienem chyba tak mówić, bo za dużo. Muszę coś zrobić, jakieś testy chyba językowe, żeby się tego oduczyć. AKR-12 to też jest akurat ciekawy egzemplarz, bo tutaj aż takiego dużego wyboru nie ma, a jeśli już jest, no to jest, no, dosyć mocno ciekawy. Mamy Ember Bird, czyli to samo, co tak naprawdę oczywiście Petka i ja go chyba propsuję najbardziej. Chyba najlepiej, najbardziej pasuje do tego wszystkiego. Tak mi się przynajmniej wydaje. No bo z drugiej strony mamy, co tutaj mamy? Mamy na przykład tej skina, no ale on taki bardziej jest złoty, premium, taki, jeszcze on ma takiego, on na przykład, no to tak, no średnio bym powiedział, średnio, no najbardziej mi właśnie pasuje ten Ember Bird, no bo taki, wiecie, czarno-czerwony, jak tutaj żółty jest, no taki może, naprawdę fajnie Spider-Manowo to wygląda. Lecimy dalej, kochani, bo to będzie M16 i w M16 to nie będzie chyba problemu większego, no bo ja już mam swojego faworyta i można powiedzieć, że zwycięzcę, a będzie nim rzecz jasna Winged. Trochę różowa, jak zmienicie filtry w swoim sprzęcie, to będzie i czerwona, więc pozdrawiam. Ale tutaj zaczynają się lekko schody, kochani, mamy pompy, zaczynamy w sekcji pomp i tutaj mi się wydaje, że reaktor będzie dobrym wyborem, choć z drugiej strony mamy jakiegoś tutaj, wiecie, jeszcze tutaj ten Tindalos, to w ogóle za nazwa skina normalnie, no nie, słuchajcie, nie, za mocny, więc najbardziej pasuje reaktor, ten czerwony na górze bardzo fajnie współgra z tym szarym, no taki niby prosty, niby normalny, ale jeśli chodzi o nasz tutaj specjalny vibe i klimat tego odcinka, no to zdecydowanie, moi drodzy, to jest na topie. Weźmiemy sobie SM1014 i tutaj jeśli chodzi o SM1014, tak przeglądam, patrzę i to będzie, uważam, że najlepszą opcją właśnie ten taki, no, czerwony skinek, czerwony, no, on nawet golda nie kosztuje, więc ja nie wiem, ile to będzie na złotówki, bo tak w głowie mi się to jakoś nie kalkuluje, nie liczy, ale z drugiej strony też jest ten bolt bardzo ciekawy, on jest taki czerwony, trochę podróżowy, ale ten czarny jest, więc jeśli ktoś tam już za dużo tego czerwonego ma w oczach i mu się mieni, jakby, no nie wiem, był gdzieś tam, no to jakby polecam tą drugą opcję, tam taką ciemniejszą bym mógł powiedzieć. No i lecimy sobie do Spasa, no bo ten Spas też będzie ciekawy. I tutaj tego Spasa, no za dużo wyboru to nie będzie, no bo rzecz jasna patrzymy na niego i nie ma za bardzo tutaj, ale no tak można powiedzieć, najlepszą opcją to mi się wydaje, że chyba że będzie to po prostu. Bo to jest taki fajny, pomarańczowy, z tym szarym, to już nie jest ten reaktor, ale jest inny skin, więc tutaj Vesper Haze, tak zwany. Vesper Haze, więc to jest akurat taki najlepszy skinek do tej brońki. Przechodzimy do ciężkiego ołowiu, do ciężkiego działka. To będzie oczywiście M60, tak zwane, potocznie zwane krowa. No i tak patrząc na to, tutaj tak można powiedzieć, że no chyba ten by najlepiej pasował, jeśli chodzi o kolorystykę. Jednakże z drugiej strony, no nic innego tutaj dobrego nie ma oprócz na przykład tego. No ten jest taki, no też no mi się chyba ten Fatal, moi drodzy, z kolekcji Outcast. Bardzo dobrze wyglądający, chyba najlepiej z tego całego zestawienia, bo jakbyśmy mieli tak naprawdę posuwać się tylko do jakby jednej kolekcji, no to po prostu byłoby naprawdę słabo. Lecimy M40, mamy coś dobrego, tutaj widzimy, że no nie ma aż tutaj aż tak dobrego wyposażenia, jeśli chodzi o tą czerwoną część i tą czerwoną kolorystykę, no najlepiej chyba by ten pasował, bo też taki jest taka właśnie nutka pomarańczowego, trochę ostrzejszego do pomarańczowego, no i oczywiście mamy ten taki, no można powiedzieć niebieski, no to ten niebieski też taki Spider-Manowy bym powiedział, no tak mi się przynajmniej kojarzy, no zawsze Spider-Man w mojej głowie to nie był tylko czerwony, taki czerwony niebieski, granatowy, coś takiego. Goddamn right. Więc ten grip naprawdę spoko by pasował. No i oczywiście przejdziemy do tego, co tygrysy lubią najbardziej, czyli, kochani, rzecz jasna, malar, tak? No wiem, też dobry żarcik. nikt tym po prostu nie gra, ale lecimy, bo to jest odcinek, gdzie cały ekwipunek składamy totalnie w Spider-Man. No i mamy zwycięzcę, Askent, najbardziej pasujący skinek, bardzo ładny, też oczywiście czerwony. Lecimy dalej, to będzie oczywiście M110, najgorsza broń, jaka tylko kiedykolwiek istniała. Zawodnik mafiozy, czyli mistrz świata, tą częstą bronią grał. No jakbym grał na niego, to mi się lekko zirytował.
ale moi drodzy, tutaj chyba pójdziemy w Classic, czyli można powiedzieć M110 Cyber, czyli tak naprawdę trochę jak M110, czyli auto kampa u Izaka, która leciała na odcinkach. Grotto tak zwane, Grotto. Mi leci, co? Dokładnie tak! Grotto! Tutaj w standoffie też jakby cały czas leci to Grotto, no i tak. Znaczy Grotto, no właśnie, ten skin, który poleciał, znaczy ten, który widzieliście teraz. Jesteśmy, kochani, w sekcji AWM i tutaj snajpereczka będzie naprawdę creme de la creme. Można powiedzieć, że najlepszy ekwipunek, jeśli chodzi o kolekcję Spider-Man wystanowa. No to mi się akurat bardzo podoba. Taki pomysł na odcineczek mi się naprawdę bardzo podoba. I moim skromnym zdaniem najlepszym wyborem byłby oczywiście ten tutaj wybór Vampir. Z jednej strony, ale z drugiej strony taką naprawdę pasującą do wielu skinów i rzecz jasna innych tam z tej kolekcji, no to oczywiście jest 2 Years Red. No kto by pomyślał, że 2 Years Red będzie najlepiej pasował w kolekcji Spider-Man. Normalnie kompo Spider-Man to chyba tylko i wyłącznie kolekcja 2 Years Red, tak mi się wydaje. 2 Years Red, ale no tak szczerze powiedziawszy naprawdę dobrze pasuje. No i to będzie, kochani, na tyle, jeśli chodzi o bronię, a my teraz oczywiście przejdziemy do rękawiczek, a także, kochani, noży. Więc, moi drodzy, lecimy. Już to swoja droga, ale rękawice to już całkowicie inna historia. Rękawice są bardzo ważne, żeby dostosować się jak najlepiej do skinów, które już mamy, ponieważ nimi będziemy grać nimi częściej niż samą kosą tak naprawdę, no bo podczas rundy zazwyczaj się zabija z po prostu broni, a nie z noża. Więc jeśli chodzi o rękawice i wybór tych rękawic, to szczerze powiedziawszy najlepszą opcją, taką w miarę rozsądną, wydaje mi się, że byłyby rękawice albo haunty. Haunty kosztują 5200 golda! What? Czy one kosztowały z 1600, ty? Mordo! No naprawdę dobrze wyglądają. Zobaczmy, kochani, jak to wygląda, jeśli chodzi o stronę Tero. No, naprawdę dobrze, bardzo dobrze wyglądają i wydaje mi się, że chyba to będzie najlepsza opcja, jeśli chodzi o Spidermana. Lecimy jeszcze, kochani, zobaczyć inne rękawice, które ja też miałem na oku. Rzecz jasna, te Burning Fisty, ale mi się wydaje, że te Burning Fisty no mają za mało czerwonego, za dużo białego. To tak by się można powiedzieć, że niezbyt dobrze to wyglądało, ale zresztą zobaczymy sobie tutaj. No nie, no zdecydowanie, moi drodzy, to będą te haunty. Haunty, kochani, to jest oczywiście koszt rzędu 5248 golda, więc no to tak całkiem dobra sumka, kochani, dobra sumka, jeśli chodzi o same rękawice. I oczywiście teraz przechodzimy, kochani, do kosy. Teraz znajdź tą kosę, kurka woda, jak tych kos jest milion. Dobrze, moi drodzy, a więc wybierzemy teraz kosę do strony CT, jak i do strony Tero, żebyście mieli dwie, jeśli ktoś będzie chciał sobie wybrać jedną, wybierze sobie jedną, jeśli ktoś, kochani, będzie miał więcej golda, wybierze sobie po prostu dwie. Słuchajcie, moi drodzy, tak patrząc na to wszystko, ja osobiście w pierwszym kontakcie, jaki tylko pomyślałem sobie na temat właśnie najlepszego setu, można powiedzieć, że jakości albo wyglądu Spider-Man, no to, moi drodzy, przyszedł mi tylko jeden, kochani, pomysł do głowy. A jaki? Moi drodzy, idziemy, lecimy i co? Mamy Karambit Craft za 13 000 golda. No, powiem tak, topka totalna. Topka, widzę, totalna. Zobaczcie, jak on w ogóle wygląda. No przecież to jest piękno! Piękno totalne! Piękno! Piękne to po prostu jest, no kurka wodna, najlepsze totalnie. I oczywiście z drugiej strony, jeśli chcemy już tą drugą kosę, no to oczywiście, jeśli nie chcemy, żeby wyglądała tak samo lub podobnie, no to rzecz jasna to będzie M9 Bayonet Blue Blood, moi drodzy. Więc to taki, można powiedzieć, naprawdę ciekawy, dobry nożek i taki najmocniejszy, mi się wydaje, właśnie z tym karambitem, do takiego fajnego zestawienia, jakim jest oczywiście zestawienie takiego combo Spider-Man, moi drodzy. No i co mogę powiedzieć? I to by było, kochani, tyle w tym odcineczku, bo przeszliśmy już przez wszystkie tak naprawdę rzeczy, możliwości i wiele więcej. Więc ja, kochani, wam z tego miejsca bardzo mocno dziękuję. Mam nadzieję, że trwaliście do końca i zobaczyliście najlepsze combo Spider-Man, oczywiście w Standoff 2. Film wyszedł, to combo też oczywiście musiało być, więc tak jak oczywiście powiedziałem, zapraszam na Discorda, na Instagrama i na wszystkie moje social media ponownie, no bo, moi drodzy, tam są naprawdę fajne rzeczy, fajne konkursy, można się więcej dowiedzieć, z kimś pograć i tak dalej, ale ja, moi drodzy, przedłużam. Trzymajcie się, do usłyszenia i do zobaczenia na streamku. Ciao!